Dzisiaj przygotujemy zakwas na żur albo żurek. Do przygotowania tego zakwasu potrzebna nam jest przede wszystkim mąka żytnia pełnoziarnista. Ja tutaj mam 100 g tej mąki. Wsypujemy do wyparzonego słoika. Słoik musi być większy, taki, żeby pomieścił nam pozostałe składniki. A jakie, to zaraz Wam powiem. Witaj na kanale Przepisy jak u babci. Jeżeli nie masz jeszcze subskrypcji, to zasubskrybuj, zaznacz dzwoneczek, aby być powiadamianym o wszystkich nowych przepisach. Słuchajcie, ja muszę jakoś to wsypać. Ok. 100 g odmierzyłam. Nie mówię na łyżki, z tego względu, że łyżki mają różne wielkości. Jedna większa, jedna mniejsza. Najlepiej zważyć i powiedzieć dokładną ilość mąki. Jak już tutaj mamy wsypaną tą mąkę, to potrzebna nam jest przygotowana woda, ostudzona. Powiedzmy, że jest taka ciepła, musi być ciepła. I tutaj mamy około 500 ml wody, czyli pół litra. Wlewamy całą tą wodę do naszego słoika. O, zobaczcie, wszystko weszło. Wszystko. I teraz bierzemy łyżkę drewnianą, a nie łyżkę metalową, nie używamy metali i mieszamy do połączenia się składników, czyli tak sobie. A tak wygląda właśnie Ewa z kanału Przepisy jak u babci. Mieszamy. Słuchaj, jeżeli byś chciał więcej przepisów, to wejdź na playlistę i tam zobacz, co ja ciekawego gotuję. Jestem Ewa, we Włoszech mieszkam od 1989 roku. Uwielbiam gotować. Pracowałam kilkanaście lat w restauracji w samym centrum Rzymu. Mam męża Włocha i codziennie gotuję po włosku. A dzisiaj nie gotuję po włosku, tylko robię dla Ciebie przepis na zakwas na żur, czyli z mąki żytniej pełnoziarnistej. Ok, wszystko jest wymieszane, jest. Już Ci pokazuję, przestawię kamerkę. O, i tak wygląda. O, jeszcze ciut jest chyba tutaj mąka. O, widzicie, trzeba tak zamieszać, żeby ta mąka nam się fajnie połączyła właśnie z wodą. Wszystko musi być dobrze wymieszane. Ok, no jak mamy tak fajnie wszystko wymieszane, to co teraz musimy dodać do tego zakwasu? Żeby ten zakwas nam szybko zapracował, to nasze babcie wrzucały do niego właśnie piętkę z chleba na zakwasie. I ja taką piętkę z chleba na zakwasie mam. Zobaczcie, kawałek takiej piętki. To przyspiesza właśnie pracę zakwasu. Szybciej nam się zakwasi. Dodamy do tego właśnie 5 ziaren ziela angielskiego i dodamy do tego 3 liście laurowe. Ja takie liście sobie urwałam tutaj u nas w pobliżu, jak wyszłam na spacer, a mieszkam w Ostii Antycznej i u nas takie drzewa laurowe rosną sobie wszędzie. Można sobie urwać, umyć i jest ok. No i do tego wrzucimy 3 ząbki czosnku. Tutaj mam 3 ząbki czosnku, więc wrzucamy to. Zamieszamy sobie i to jest cała filozofia, żeby zrobić zakwas na nasz żur lub żurek. Teraz wszyscy mówią żurek, ale kiedyś się mówiło żur. Najważniejsza rzecz, że należy ten właśnie nasz przyszły zakwas przykryć gazą lub ścierką lnianą czy serwetką lnianą i bierzemy taką gumeczkę. Ok, mam nadzieję, że mi się to wszystko uda przycisnąć. O kurczę, felek, nieodpowiednia gumeczka. Muszę sobie poszukać jakiejś innej, poczekajcie. Znalazłam taką gumeczkę, mam nadzieję, że ta gumeczka nie będzie mi tak szczelać jak tamta jest taka jakaś twarda. Ok, i teraz taki zakwas przyszły wstawiamy w ciepłe miejsce na 5 dni. Na drugi dzień, czyli nie jutro, tylko pojutrze, bierzemy drewnianą łyżką i zamieszamy. I tak zamieszamy dobrze, żeby szybciej nam się
to robiło. Gdzie ja postawię ten zakwas? Właśnie postawię w kuchni, zaraz Ci pokażę. Otóż tu jest moja kuchenka, często się na niej gotuje, a tutaj stoi mój zakwas. Ja tutaj zrobiłam zakwas na barszcz biały, sobie napisałam barszcz biały, żeby nie pomieszać, i to jest z mąki pszennej pełnoziarnistej, a to jest zakwas na żur z mąki żytniej pełnoziarnistej. Ale wiecie, jaka jest różnica? Już Wam mówię. Do tego zakwasu dodałam całą kopiatą łyżkę majeranku. Dziękuję Ci bardzo, że zostałeś do końca tego filmu. Jeżeli nie ma subskrypcji, to zasubskrybuj, zostaw ślad po sobie, zrób ten zakwas, napisz mi, jak Ci wyszedł i oglądaj moje przepisy, udostępnij. Widzimy się na następnym przepisie. Pa, 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 ciao, ciao.